Witam. Dzisiaj chciałam Wam pokazać haft krzyżykowy dla odmiany. Przyznam się, że przynajmniej 15 lat nie wyszywałam tym haftem, ale nadarzyła mi się okazja i dostałam w swoje ręce taką kanwę, więc pokażę Wam, jak to robię. Spróbuję tu zachęcić początkujących i pokazać, że na początku są rzeczy, na które nie musimy jeszcze zwracać uwagi, a w trakcie, gdy dochodzimy do wprawy, możemy modernizować pewne rzeczy i robić je trochę lepiej. Mam tu kanwę z nadrukowanym wzorem, mam linę 8 mm i mam igły. Ja akurat będę używać igieł do zszywania wełny, włóczki, i one są tempo zakończone. W kanwie mamy dziurki, więc nie jest mi potrzebna igła ostra. Nawet ułatwi mi to sprawę, ze względu na to, że nie będę się przebijać w miejsca, gdzie nie jest wskazane. Krzyżyk wyszywamy na ukos tylko raz. Nie przeszywamy kilka razy. Zacznę od koloru białego. Mogę po kolei, ale to w sumie uważam, że też nie ma aż takiego znaczenia. Szykuję więc sobie pierwsze kolory. Biały 1, szary 2, 3, 4 i czarny 5. Resztę na razie odkładam. Zaczynam od białego. Wyciągam sobie nitkę na tyle, żeby długość mi nie przeszkadzała. Odcinam, nawlekam. Specjalnie mam do tego duże oczka, by nie mieć problemu z przewlekaniem. Można zawiązać supełek na końcu, ale nie jest to konieczne. I wbijam się od dołu. Możemy robić to w sposób elegancki, ale myślę, że na początek nie skupiajmy się na lewej stronie, a na prawej. I jeżeli jesteśmy osobą początkującą, może wyszywajmy najpierw pojedyncze krzyżyki, bo są różne metody rzędami, żeby skręt był odpowiedni. I ja chcę pokazać, jak najlepiej zacząć, jeżeli jesteśmy początkującym. Dla nas w tej chwili te 4 punkty mają stworzyć krzyżyk. Wbiłam się od spodu na ukos, wbijam się w dziurkę i wychodzę z boku, mając w ten sposób raz na ukos. Robię teraz tą nitkę na ukos w drugą stronę, wkuwając się w ten sposób. Powstał pierwszy krzyżyk. Tu mam też kolor biały, więc w podobny sposób wkuwam się. Jest na ukos i na ukos wchodzę z powrotem. Mam w ten sposób
drugi krzyżyk. Nie wygląda może to zbyt elegancko, bo ten skręt jest w tą stronę, ten skręt jest w tą stronę, a na tej stronie też nie wygląda zbyt elegancko. Ale o elegancję zadbamy w dalszej części pod koniec wyszywania, kiedy już dojdziemy do wprawy. Mamy pierwszy. Oj, źle. Zrobiłam błąd, bo przeskoczyłam, więc teraz chcę wycofać. Wycofałam, bo przeskoczyłam o dwie dziurki, a chodziło mi o tą dziurkę. Raz. Uważamy, żeby się nie poplątały. I z powrotem dwa. W taki sposób krzyżykami, czyli tak naprawdę X-ami, wyszywam w odpowiednich kolorach całe płótno. Do tej pory pokazałam, jak wyszywam pojedynczymi krzyżykami. Aby wyglądało to bardziej estetycznie lub dla ułatwienia sobie wyszywania, możemy wyszywać całymi rzędami. Tutaj widać, w poprzek wbijam igłę i nitkę prowadzę tylko po jednym ukosie z każdego krzyżyka. Przeszywam tak całą kolumnę, kierując igłę cały czas w tym samym kierunku, a zwracając uwagę, żeby były tylko skosy krzyżyka. Na powrocie robię drugi skos. Wychodzi w ten sam sposób, trzymając igłę, robię w dół. Wygląd takiego ściegu jest o wiele estetyczniejszy i oczywiście proponuję robić w taki sposób. Niemniej dopiero wtedy, kiedy już poczujemy się na tyle pewni, że to nam wychodzi. W początkowej fazie nitki zostawiam dłuższe. Jak widać, posługuję się też bransoletką z magnesem, która przytrzymuje mi igłę w momencie, kiedy manipuluję nitką, nożyczkami lub robię cokolwiek innego. Nitki z tyłu kanwy albo zostawiam dłuższe, tak jak powiedziałam, albo od razu przywiązuję. To jest jeden mój sposób, który stosowałam na początku. W dalszej części filmu pokażę inny sposób na zakotwiczanie nitek, tak by nam nie uciekały. Tak wygląda w tej chwili mój tył. Jak widać, już są wprowadzone 3 kolory. Wyszywam je systematycznie wtedy, kiedy akurat mam nawleczoną w danej barwie nitkę. W większości jest tu wyszywana pojedynczo, a nie rzędami. I z uporem maniaka wyszywam dalej. Na tym etapie tak wygląda wyszyty welon mojej postaci. Jak widać, nie skończyłam tutaj jeszcze całości, ale przechodzę w tej chwili dla urozmaicenia do innego koloru. Wybieram kolory charakterystyczne, czyli akurat 5 ostatnich z tej listy. I są to takie kolory, których na płótnie nie ma dużo, więc myślę, że szybko się z nimi uporam. Podobnie robię z innymi kolorami. Dzielę sobie całe wyszywanie na partie po 5 kolorów mniej więcej i w momencie, kiedy wyszyję danymi kolorami, zmieniam na inne. Robię to po to, by nie myliły mi się kolory, które są bardziej podobne do siebie. Oczywiście, jeżeli mi zabraknie jakiegoś koloru, to mogę opcjonalnie zamienić z kolorem, który jest bardzo podobny lub ewentualnie dokupić. Wtedy zwracam uwagę na numer muliny, wtedy łatwiej jest dobrać kolor, który mi jest potrzebny w sklepie. Ja tu dochodzę już do końca mojej robótki. Powtórzę się więc, że mogę krzyżyki
robić pojedynczo, ale tam, gdzie jest potrzeba, bo najważniejsze jest, żeby ładnie wyglądało z tej strony, z prawej. Ale jeżeli jest możliwość, to oczywiście mogę przerabiać najpierw rząd w jedną stronę, tak daleko, dopóki sięga mi kolor. Jeszcze jeden, tu jest granica mojego koloru. I wracam w tą samą stronę, robiąc krzyżyk na tych niteczkach, które już są w tej chwili przewleczone. Oczywiście wprawione osoby robią to dużo skuteczniej, organizują lepiej wyszywanie, w sensie rzędami. Pewnie wygląda to schludniej niż moja robótka, ale uważam, że jeżeli na pierwszy raz, nie powinniśmy się stresować. Ja nie robiłam już bardzo długo haftów krzyżykowych, więc mogę liczyć, że to jest tak, jakbym wsiadła na rower po 10-15 latach. Teoretycznie umiem, ale pierwsza jazda, dopóki sobie nie przypomnę wszystkiego, jest podszyta lekko lękiem. Dlatego moja rada dla początkujących: nie stresować się, a robić. Lepiej, gorzej. Każdy kiedyś zaczynał, a im więcej robimy, gdzie się odważymy na to, by tworzyć coś samemu, tym z czasem lepiej nam to wychodzi. Nawet dochodzimy do pewnych samodzielnych wniosków i robimy już wtedy po swojemu. Podobna sytuacja jest, gdy mamy już końcóweczkę i przewleczemy na drugą stronę. Też tą nitkę maskujemy w podobny sposób, przewlekając przez nitki od dołu, wyciągam, przycinam przy samym końcu i w ten sposób też mam zamaskowaną niteczkę i unikam sterczących nitek, chociaż jak mówiłam, to w niczym nie będzie przeszkadzać, gdyż to będzie lewa strona, a najważniejszą stroną jest prawa. Ważne też jest wykończenie, dlatego oprawiam swój obraz w ramę. Tu pokrótce pokazuję, zwalniam zaczepy z tyłu ramy, wyciągam plecy obrazu, natomiast szkło myję dla pewności. Przy układaniu płótna zwracam uwagę, gdzie jest góra i zawieszka obrazu do góry, aby nie zrobić tego odwrotnie. Sprawdzam, czy mój obszar obrazu wyszytego będzie pasował do mojej ramy, przykładając i sprawdzając kanwę do pleców. Dalej przyprasowuję ranty, zaginając w odpowiedni sposób rogi. Następnie materiał na brzegach pokrywam klejem. Tu mam klej, który klei i drewno, i materiał, i puzzle, czyli taki do wszystkiego. Pasowuję do pleców ramę i przymocowuję klamerkami. Zostawiam do wyschnięcia. Ściągam klamerki.
Mój obraz się trzyma, jak widać, na tyle, bym mogła w tej chwili skończyć oprawianie. Przykładam, wkładam w środek, sprawdzam. Tak to będzie wyglądać. Dokładnie przyciskam, zabezpieczając. W ten sposób mój obraz jest skończony. To tyle, co chciałam pokazać. Oczywiście zapraszam do innych moich filmów, a zwłaszcza do haftu diamentowego, czyli pochodnej haftu krzyżykowego, które znajdziesz na playliście na moim kanale. Jeżeli się podobało, proszę o aktywność na moim koncie, która pozwoli na rozwinięcie tego kanału. Dziękuję za uwagę i zapraszam po więcej.